No i dzień dobry, witam Was serdecznie na Overdrive Fan Studio. Dzisiaj troszeczkę zmiana koncepcji. Najpierw była czołóweczka, a teraz już od razu gadanko, ponieważ tak naprawdę, no myślę, że część z Was kojarzy tę oto gitarę, ponieważ jest to moped, oczywiście jest to moped od Menzingera. Co najlepsze, moped tego kształtu z tymi wycięciami pojawił już się na kanale w tamtym roku, ale nie jest to ta sztuka. Tamta sztuka, która się pojawiła na kanale, nie ukrywam, że mega mi się spodobała, ale jak się okazało, miała już swojego kupca, więc ja po nagraniu materiału, zapoznaniu się z gitarą ją oddałem. No ale jak sami dobrze wiecie, jak pojechałem do fabryki Menzingera, tu jest cały materiał na ten temat, oglądając wystawy gitar, jak zobaczyłem te mopedy, no to właśnie ten bardzo przykuł moje oko. Na przykład ten. A to co to za cudo? Czeczod jakiś, nie? Tak, to jakiś czeczod, ale z czego? Chyba z orzecha z tak z daleka. Przepięknie. Przepięknie to wszystko jest zrobione. Tak, to właśnie podczas wizyty w fabryce te dwie gitary kompletnie mnie zauroczyły, czyli ten Tele, który już na kanale się pojawił, oraz dokładnie ten moped. I on również, powiedzmy, znalazł się u mnie w ramach telefonu. Jednak prześlijcie tego mopeda również, bo po prostu jest fantastyczny. Słuchajcie, moped, czyli gitara typu Jazzmaster z Menzingera. Tutaj panowie zrobili taką opcję, że oni na to mówią, że z tymi trzema oscypkami, czyli takie są trzy trójkąciki, jakby hollow body nam się robi w tym momencie. Ten mnie urzekł właśnie swoim przepięknym topem z czeczotu z orzecha. Wyróżniał się najbardziej wśród tych wszystkich i jako jedyny miał klonową podstrunicę, klonowy gryf, klonowa podstrunica. No, dla mnie prezentuje się mega bosko. Z drugiej strony, jak to się mówi, Black Corina lub po polsku czarna limba. No, gitarka wykonana po prostu fantastycznie. Wiem, że to jest zupełnie totalny odstrzał od moich gustów kolorystycznych, ale coś, tak jak Wam kiedyś powiedziałem, zaczyna się dziać, że zaczynam dostrzegać piękno również w czym innym. No i to jak zobaczyłem, dotknąłem, pograłem, to postanowiłem, że musi to zostać, ale tutaj jest jedna bardzo ważna zmiana. Otóż mamy tutaj, słuchajcie, wsadzone dwa przetworniki od Hator Pickups. Tak, żeby więcej wyciągnąć z tej gitary, postanowiłem właśnie wstawić tutaj Hatorki w przepięknym secie o nazwie 42 Jazz przy gryfie oraz juicer na mostku. Jest to mega fajny komplet, ponieważ jest troszeczkę inny koncepcyjnie, natomiast bardzo mi zależało, żeby właśnie w tym humbuckerze było mimo wszystko dużo tego takiego ciepła vintage'owego, dlatego właśnie decydowałem się właśnie na tego model 42 Jazz na magnesach Alnico 2. To jest właśnie, powiedzmy, że istotne w tym temacie, a z drugiej strony jest juicer, czyli humbuckerek rezystancji 11,5 kOhm na magnesach Alnico. Te dwa przetworniki bardzo ładnie się ze sobą zgrywają. Za chwilkę Wam wszystko pokażę, ale nie ukrywam, że bardzo mnie urzekło odpakowanie pudełeczka od Darka Satora. Tutaj cały ten proces właśnie odpakowywania gdzieś tam w trakcie Wam pokażę i jeszcze jakąś jedną przebiteczkę pewnie dorzucę, w której myślę, że co nieco może się co po niektórym przydać lub może rozjaśnić w głowie. I teraz ciekawostka, czym się różni też oprócz rezystancji nekowej od bridge'owego, spójrzcie na rozstaw magnesów. Widzimy to, tu jest kółeczko równo, a tutaj wystaje, więc ten przy mostku ma ciutkę większy rozstaw magnesów, żeby był ładnie nad strunami. No dobra, także oprócz tego już wszystko wiemy, że mamy tutaj jakby przepiękną menzingerowską produkcję z sercem
z Hatora, a tak to no to co, no to 6 strun, czarny osprzęt, tutaj mamy akurat Wilkinsona, tutaj jest też czarny mostek stały, to jest istotne, głośność, ton, przełącznik trójpozycyjny, rozłączanie cewek, o, tak, to w ogóle ja się dzisiaj bawiłem tą gitarą i mi troszeczkę, to się nie przejmujcie, ale no, muszę po prostu gdzieś dokręcić to. No i co? Gitarka wykonana przepięknie, bardzo się jaram nią. W ogóle pokażę Wam, zobaczcie, to Hollow Body działa. Prawda? Jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć o wadze, bo dla niektórych to może być istotne. 3,5 kg. To wydrążenie tego drewna troszeczkę zmniejszyło wagę. A jeśli chodzi o grubość gryfu, no to tutaj jest, nie jest tak mega cienko jak ja lubię, ale jest też bardzo fajnie. 22,9 na początku i na końcu 25. Ale naprawdę jest to bardzo ładnie wykonane i bardzo dobrze się w łapie trzyma. No dobra, to posłuchajmy tych hatorków w tym Messingerze. No mi się bardzo podoba to. To na skręcę na przykład, nie? Mi się bardzo podoba. Teraz 2 humbuckerki. I humbuckerek. Mostku. Chyba nie przewalam. A teraz trochę mocniej. Nie, pięknie. Pamiętajmy, moje drogie, że mamy tutaj splita. Ja robię pyk. Bardzo ładnie te splity też się zachowują, nie? Teraz 2 splity.
Ciary mam na plecach. A jak byłoby na humbuckerkach? Tak, no zobaczmy jeszcze coś takie konkret, kontra, ale może włączę jakiś mini gain. Czyli teraz humbucker. Split. Środek. Split. I na splicie byłoby więc może ten split nam fajnie, powiedzmy, tutaj posinglować. To nie jest wcale tak łatwe, żeby to zagrać. Muszę to jeszcze to poćwiczyć, żeby lepiej te struny tu mieć. No, strasznie się jaram. No i teraz przester. Jest to czystość, nie? Tego juicera. Zarazem tutaj w dole zagramy. Zagram wam jakiś riff jednodźwiękowy na wszystkich przebiegach, czyli humbucker, split, dwa humbuckery, split, humbucker, split. Co, szanowni państwo, na to? Wiecie co? Jak tutaj sobie się szykowałem, to znowu mnie natchnęło i jakieś takie dwa podkładziki stworzyłem, w których sobie
coś tam improwizowałem na tej gitarze. Nie jest to górnolotne, to zaznaczam, ja też się cały czas uczę. Wiele jeszcze przygód muzycznych przede mną. Natomiast nie wstydzę się swojego procesu edukacji, więc zarzucam Wam taki troszeczkę luźniejszy temat. Akompaniament jest również oczywiście na tym Messingerku. No a teraz zagram kilka tych moich punkowych, ulubionych motywów, bez których film będzie niekompletny. Ale to żre po prostu. A drop? Nie, dobra, na dropie się nie będę wygłupiał. To teraz taka jeszcze zainspirowana na szybko punkóweczka, którą też tuż przed nagrywaniem tego materiału Wam wymyśliłem.
muszę wam powiedzieć, że naprawdę się jaram i dawno nie jarałem się żadną gitarą tak, jak jaram się tą. Jeszcze z tymi przetwornikami, po prostu ideolo. Słuchajcie, no muszę wam przyznać się, że znaczy to nie jest przyznanie się do niczego. To jest oczywiście moja gitarka, moje przetworniczki i jest u mnie. Pewnie zabiorę ją ze sobą na targi Guitar Expo, więc będziecie mogli ją, że tak powiem, wymacać, ale przypominam też, że no właściwie w imieniu marki Menzinger również mogę was zaprosić, ponieważ będą tam i na pewno będą mieli też te inne mopety, których ostatecznie ja nie wziąłem, bo po prostu miały innego rodzaju top, czy tam inne wykończenie, inną podstronnicę, więc jak ktoś się łasi na coś tego typu, to w Łodzi będzie miał fizycznie taką możliwość, żeby taką gitarę sobie ograć i pewnie nawet kupić też. Pamiętajcie, jakbyście mieli coś tam negocjować, jakąś cenę z marką Menzinger, to zawsze powiedzcie, że jesteście od Pawsona. Oni się na pewno ucieszą, że to powiedzmy jakaś moja rekomendacja, że ten film, który nagrałem, który teraz nagrywam, jakby pomaga w tym wszystkim. I również zapraszam was, słuchajcie, w imieniu Darka z Hator Pickups, który również będzie na Guitar Expo. Będziecie mogli testować różne gitary z jego przetwornikami, a naprawdę bardzo te przetworniczki pięknie wykonuje, także jestem bardzo zadowolony z tej kolaboracji Menzinger-Hator tutaj. Po prostu nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń do tej gitary. Wszystko mi siedzi i co najlepsze, nawet czarny osprzęt, który jest te czarne przetworniki z czarnymi magnesami. Derek się pytał, czarne magnesy ci zrobić w środku, czy jednak srebrne? Mówię, dawaj czarne. Niech będzie to czarne, ale jakby ten brud, może niekoniecznie brud, ale ta surowość tej gitary po prostu jest fantastyczna. Także bardzo cieszę się, że tak to się udało spiąć i zapraszam właśnie wszystkich na Guitar Expo, aby chociażby na stoisku Hatora ogarnąć sobie tą moją gitarkę z tymi przetwornikami, bo pewnie tam przez chwilę ta gitara też u chłopaków będzie wisiała, żeby można je było sprawdzić. Zresztą jeszcze Hatory mam w kilku innych gitarkach, także na pewno też będzie można je sobie ograć. No i tyle by było w tym temacie. Dziękuję wam serdecznie. Dajcie znać w ogóle, co myślicie o tym kształcie, o tych ostypkach. Ja pozdrawiam serdecznie też Mareczka, który przygarnął wcześniejszego mopeta, który u mnie właśnie był. I dziękuję patronom kanałów i oczywiście do zobaczenia w kolejnych materiałach na Overdrive Fan Studio, a jak chcecie jeszcze inne fajne gitarki zobaczyć, no to tutaj macie linki, aby się z nimi również zaprzyjaźnić i dziękuję wam serdecznie. Jestem po prostu strasznie podjarany. Najchętniej to bym usiadł i na niej grał już całą noc, ale muszę robić inne rzeczy dorosłego człowieka posiadającego rodzinę. Bardzo. Powiem wam szczerze, jeszcze tak na dobitkę, że to jest jedna z tych gitar, gdzie po prostu w totalnej ciszy dzieci śpią w nocy, a ja po prostu sobie gram na niej nawet bez wzmaka i jaram się wyglądem, dotykiem, brzmieniem, tym nawet akustycznym. Dobra, bo się rozmarzyłem. I po co wam takie moje dziwne spostrzeżenia? Jeszcze raz dziękuję i mówię wam, że to jest absolutny sztos. Hator, Menzinger. Bum, cyk, cyk. Cześć, trzymajcie się, do zobaczenia.